Witam bardzo serdecznie na kolejnym Zoomie organizowanym przez sądeckiego Bratnika. Dzisiaj temat jest zastosowanie produktów pszczelich w leczeniu. Pani doktor z Rumunii przedstawi ten temat. Pani lekarz medycyny, pani ukończyła kursy apiterapii. W związku z tym, jak to wygląda w Rumunii, że można jakby legalnie polecać, leczyć produktami pszczelimi. Ale jeszcze tytułem wstępu to chciałbym powiedzieć tak, że jestem pod wrażeniem, że na Ukrainie przez ponad tydzień odbywały się codziennie dwugodzinne Zoomy od 18 do 20. Były przedstawiane temat propolisu, pyłek pierzga, mleczko, powietrze ulowe, nalewka z mola barciaka, homogenia czerwiu trutowego i to gdzieś to jest to w historii. Myślę, że z pomocą pani Tatiany udostępnimy w pewnym czasie te nagrane Zoomy, że jeżeli ktoś będzie tam rozumiał po ukraińsku, to będzie sobie mógł wejść i obejrzeć. Chciałbym tak przypomnieć, że udało się wydać już tam 2-3 tygodnie temu tą książkę 70 przypadków zastosowania apiterapii. Apiterapii Glogera, pana Niemca. Kończymy składanie. Za parę dni pójdzie do druku kolejna książka Leczenie boreliozy produktami pszczelimi. Przekład z francuskiego na polski. Troszkę to trwa, ale myślę, że w ciągu tam jeszcze 2 tygodni to się ukaże. W związku z tym to są takie nowości. To teraz tyle. Bardzo proszę pana Bartosza o tłumaczenie, o poproszenie panią, o przedstawienie pani lekarz z Rumunii. So then I will present myself first. My name is Mirela Strant. As a formation, I'm a medical doctor and I have practiced family medicine. Meanwhile, I was making and getting these studies in phytoaromatherapy from Health Ministry. I became also a trainer in phytoaromatherapy. I'm also an Ayurveda lecturer and nutritionist technician. So, yes? Yes, I'm going to translate. Pani doktor jest lekarzem medycyny rodzinnej, skończyła kurs fitoterapii zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia w Rumunii. So, today I'm gonna talk about bee products and cancer, mainly because this was the request. If you want something specific or you have questions, please feel free to put them. Pani doktor, będziecie mówić o zastosowaniu produktów pszczelich w chorobach nowotworowych. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to może śmiało zadawać. So maybe some of the things you already know, but I try to bring together practice and science together. Próbuję połączyć praktykę i naukę w jednym. For the last 17 years, I have been practicing only this natural medicine, bee products and herbs and essential oils, and of course nutrition. Przez ostatnie 17 lat praktykowała Pani naturalną medycynę, produkty pszczele, olejki eteryczne. Okay, so I will start now with the presentation. First of all, cancer is one of the most common causes of death and represents a significant health burden for health system. And despite of a lot of research, this pervasive condition remains a challenge to prevent and treat. Rak jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, stanowi poważne obciążenie dla zdrowia. Pomimo znacznego wkładu badań, zapobieganie, leczenie tej powszechnej choroby wciąż stanowi wyzwanie. As we all know, conventional methods to treat cancer have severe side effects. Konwencjonalne metody leczenia raka mają poważne efekty uboczne. And what we know now
regarding cancer, we know that 90 to 95% of cases are related to environment and lifestyle of an individual. No, uważa się, że około 90 do 95% przypadków raka wiąże się ze środowiskiem i stylem życia danej osoby. Genetic represent maximum 5% of the cause. Że uwarunkowania genetyczne stanowią 5% tylko. That means we can influence the disease or to prevent just by changing our diet and lifestyle and environment factors. To oznacza, że możemy wpływać i zapobiegać na choroby nowotworowe poprzez zmianę stylu życia i dietę. So lately is an increased interest in search of for chemopreventive and chemotherapeutic agents derived from food and natural products. No i że możemy stosować chemioprewencję poprzez produkty pszczele. So today we'll talk especially about bee products, and we will see this. But on this slide, you can see the main causes of the cancer, and that can be genetic inheritance. But as I said, this is maximum 5% of everything. Can be exposure to environmental carcinogen, free radicals, oxidative stress, chronic non-healing ulcer, chronic infections like could be Helicobacter pylori or Epstein-Barr viruses or other kind, lifestyle habits and physical inactivity, low status and immune disorders. Główne przyczyny raka, uwarunkowania genetyczne, przewlekłe infekcje takie jak Helicobacter pylori, która na przykład wrzody żołądka powoduje i potem stany nowotworowe, wirusy Epsteina-Barra, gromadzenie się toksycznych, wolnych rodników i stres oksydacyjny, narażenia na czynniki rakotwórcze występujące w środowisku, słabe działanie układu odpornościowego, nawyki związane ze stylem życia i brak aktywności fizycznej. Infections also can be hepatic virus B and C. Tak, i może być wirusowe zapalenie wątroby, to też może być czynnik rakotwórczy. And many others. I wiele innych. So you can see this something which I believe very much saying sorry when can you translate this Bartosz, this Ayurvedic proverb directly? Okej. Więc gdy dieta jest niewłaściwa, medycyna jest bezużyteczna. Gdy dieta jest prawidłowa, medycyna jest zbędna. Przysłowie ajurwedyjskie. Yeah, this is a very big truth because we eat every day. We eat 3 times per day or maybe more, and everything we eat is going directly to our cells. So what we eat, it will heal our cells or not, or maybe it will make them sick. Także jemy 3 razy dziennie i wszystko, co jemy, wpływa na stan zdrowia naszych komórek. And that's why we cannot talk about healing and therapies, even with natural products, if we don't talk also about diet. Nie możemy mówić o leczeniu i zapobieganiu produktami pszczelimi, jeżeli nie powiemy o diecie na początku. And probably already you know about API nutrition, Alina's expertise. Tak, i że prawdopodobnie wszyscy są zaznajomieni z książką Aliny Waradi na temat API odżywiania. But I will remind you few things again. Ale pani doktor na początku chwilkę przypomni parę rzeczy z tej książki. So what should we eat to stay healthy? If we look around, we can see that Western countries like America or in Europe, so-called civilized one, they are overfed, they eat too much, but paradoxically, they're undernourished people. No, że paradoksem jest to, że kraje zachodnie jedzą bardzo dużo kalorii, ale wciąż mają niedobory pokarmowe, odżywcze. Exactly, too many calories, but very less nutrients. Właśnie, za dużo kalorii, ale za mało składników odżywczych, tak jak witaminy. And that's a deadly paradox because the rate of
obesity is increasing, immunity is constantly decreasing, cancer is increasing. No i to jest paradoks, no bo wskaźnik otyłości stale rośnie, odporność spada, a zachorowalność na raka wzrasta. So, also, because of this, many other chronic diseases like metabolic disorders, diabetes, dementia, anorexia, allergies, chronic fatigue, cardiovascular disease, or degenerative disease of all kinds. No i wzrasta liczba zachorowań na zaburzenia metaboliczne, cukrzycę, bulimię, demencję, anoreksję, choroby układu krążenia, przewlekłe zmęczenie, choroby zwyrodnieniowe. So, but researchers, they found so-called blue zones, and maybe you heard about this, maybe like in Okinawa Island in Japan, or Mediterranean areas, or Hunza Valley, and so on, where people live very long and very healthy. To są tak zwane blue zone, strefy niebieskie na świecie, w których ludzie żyją najdłużej, między innymi na Okinawie. And that is because of the diet, the plant-based diet mainly, but also the environment. To jest spowodowane tym, że ludzie tam żyjący jedzą dietę roślinną, bardzo dużo owoców i warzyw, jak rozumiem, ale oczywiście też środowiskiem jest to spowodowane. Trials and researchers, they show that surgery and radiation do not prolong life after 10 years. For example, in men with early stage of prostate cancer. But lifestyle changes can slow, can stop, can reverse the progression of early stage prostate cancer without drugs and surgery. And same for breast cancer in women or other types of cancer. No, badania randomizowane pokazują, że operacje i radioterapie nie przedłużają życia mężczyzn z rakiem prostaty, podczas gdy zmiana stylu życia może spowolnić lub nawet zatrzymać wczesne stadium raka prostaty. I to samo się tyczy rak piersi u kobiet. So the thing is, our genes are a predisposition, but they are not our fate. No, nasze geny nas predysponują do pewnych chorób, ale nie są naszym losem. Można to zmienić poprzez zmianę stylu życia. The thing is, if we change lifestyle, we can change our genes. And we can, lifestyle can change and downregulate hundreds of oncogenes that promotes different types of cancer in only 3 months. Że zmiana stylu życia może wpłynąć na nasze predyspozycje genetyczne i to nawet w przeciągu 3 miesięcy. Diet and lifestyle changes even can lengthen the telomeres that are the length in our genes. And if they are longer, we live longer. And that means we can reverse aging at a cellular level. Zmiana stylu życia może wpłynąć bezpośrednio na telomery, może je wydłużyć, między innymi spożywanie produktów pszczelich. And studies shows that royal jelly and pollen also can lengthen the telomeres. Badania pokazują, że pyłek i mleczko pszczele wydłużają telomery. And that means a longer and healthier life. To oznacza dłuższe i zdrowsze życie. So let's talk a bit about diet. There are the rules of 3V: vegetarian, vivid, and variety. And you have this doctor who said that is only one diet ever that has been proven to reverse the #1 killer of men and women in US, and this is a whole plant-based diet. To jest zmiana stylu życia. Że jest tylko jedna dieta potwierdzona naukowo, która może wpłynąć na długość życia. Maybe you've heard about China study and other studies regarding diet. Że może Państwo słyszeli o chińskich badaniach naukowych na temat diety. And they say the whole food, mostly plant-based diet is the optimum diet for health, vitality and longevity. Że taka zróżnicowana, pełnowartościowa dieta wegetariańska jest wskaźnikiem długowieczności. Like 90% should be plant-based diet. 10% we can make our pleasures. 90% powinny być to produkty roślinne, a 10% mogą być to różne inne rzeczy dla naszej przyjemności. And another doctor, Michael Greger, said we should all be eating fruits and vegetables as
if our lives depends on it, because they really do. Jest cytat Michaela Gregera, lekarza, i on powiedział: wszyscy powinniśmy jeść owoce i warzywa tak, jakby od tego zależało nasze życie, bo tak właśnie jest. And we complete, add bee products to your diet for extra benefits. No, powinniśmy dodać do tego produkty pszczele dla jeszcze większych korzyści. And we will see what benefits are. Vivid, raw foods, meaning raw, or no more than, to heat no more than 42 degrees, because after 42 degrees, enzymes are progressively inactivated. Powinniśmy dodawać więcej produktów nieprzetworzonych, ponieważ poddane działaniu temperatury powyżej 42 stopni enzymy ulegają stopniowej dezaktywacji. These enzymes are very important to strengthen our immune system, to protect us against viral infections and other diseases. So if we destroy them, we lose this very good health from nature. Jeżeli stracimy te enzymy i substancje, które ulegają degradacji w tej temperaturze powyżej 42 stopni, to stracimy substancje, które chronią nas przed wirusami i różnego rodzaju chorobami. So food boiled, cooked, pasteurized, dried at high temperatures, loss of all the enzymes. So absorption of nutrients will not be properly. Gotowanie, duszenie, pasteryzowanie lub suszenie żywności w wyższych temperaturach powoduje utratę wszystkich enzymów w żywności, a wchłanianie składników odżywczych nie przebiega prawidłowo. And that is same for bee products as honey or pollen or bee bread. I mean, if you heat honey to make it liquid, you lose the enzymes and lots of properties. If you dry pollen or bee bread at high temperatures just for storage, you lose properties. Study shows that raw pollen frozen, it's much better than dry pollen. No i to samo przy produktów pszczelich, takie jak miód, pyłek czy pierzga. Jeżeli będziemy podgrzewać miód, to straci enzymy, a jeżeli będziemy suszyć pyłek czy pierzgę w zbyt wysokiej temperaturze, to będą dużo mniej wartościowe niż surowy pyłek czy pierzga, który zamrozimy i będziemy bezpośrednio spożywać. And experiments shown that a diet based on cooked food mainly results in a 30% reduction in animal lifespan. And if in terms of human life, that means 20 years we lose if we don't eat enough raw food. Eksperymenty wykazały, że dieta oparta na gotowanym jedzeniu powoduje skrócenie życia zwierząt o 30%, co w porównaniu z życiem człowieka oznacza 20 lat. Which is a lot. To jest bardzo dużo. So what we can do is not necessary to eat only raw food. Some people does, but more than 50% of raw food should be daily. And we include this also raw bee products. No i nie chodzi o to, żeby tylko każdy spożywał w 100% surowe jedzenie, ale żeby było z 50% i przede wszystkim w tym surowe produkty pszczele. Okay, variety. We need a lot of variety because we need proteins, fats, sugars, but also vitamins, minerals, enzymes, fibers, and all kind of micronutrients. So variety is extremely important for health. Bardzo ważna jest różnorodność w żywieniu, bo to nie tylko białka, tłuszcze i węglowodany, ale także witaminy, minerały, enzym, substancje fitochemiczne, czyli mikroelementy. And raw pollen and bee bread are very high in nutrients, and they are a complete food. Maybe Alina told you about this experiment we made. 40 days we ate only pollen or only bee bread. And that was amazing. Surowy pyłek i pierzga zawierają bardzo dużo składników odżywczych, są pełnowartościowym pożywieniem. No i pani tutaj wspomina eksperymenty, które robią w Rumunii 40 dni tylko i wyłącznie na surowych produktach pszczelich i że efekty są oszałamiające. And I remind you also about a so-called rainbow diet. That means the more food is colored, not naturally, the more it contains antioxidants and phytonutrients. Those colors have different type of antioxidants. And it's important to eat every color of the rainbow in a day. Or we can choose one color per each day of the week. To jest wspomniana tak zwana tęczowa dieta. Im więcej kolorów w diecie, tym lepiej, bo każdy kolor oznacza różne przeciwutleniacze i fitoskładniki i powinniśmy jeść wszystkie kolory każdego dnia lub wybierać jeden kolor na każdy dzień tygodnia. Because these antioxidants are very important for health, for immune system, to prevent cancer and many other diseases. No te antyoksydanty są bardzo ważne w zapobieganiu chorób
So, to choose your food, this doctor says, actually is exercise in medical decision making every day we do. Jest cytat: jedzenie, które spożywasz, ma tak ogromny wpływ na twoje zdrowie, że śniadanie, obiad i kolacja są w rzeczywistości ćwiczeniami w podejmowaniu decyzji medycznych. So, nutrient density means make every calorie count, means less calorie, more nutrients is the best food. Najlepszą wyjścią jest mniej kalorii, a więcej wartości odżywczych w naszej diecie. Best leafy greens, solid greens, berries, pollen, and less places is taken by meat, dairy products and oils. Lepsze są warzywa liściaste, jagody, borówki amerykańskie, a mniej mięsa i produktów mlecznych. Up in nutrition, I think you already know diet including bee products. Raw pollen, bee bread, royal jelly known as superfood. I mean they are nutrient-rich foods considered especially beneficial for health and well-being. Can be included in our diet along with honey. Surowy pyłek, pierzga i mleczko przelezane są jako superżywność, żywność bogata w składniki odżywcze, uważana za szczególnie korzystną dla zdrowia, dla naszego zdrowia. And as prevention or therapy, propolis and drone larvae, known as apilarnil, can be added in cures. W celach profilaktycznych lub terapeutycznych można dodać homogena czerwiu trotowego lub propolis w kuracjach. So you have these beehive products, food and pharmacy all in one, and you can see them all here. Tutaj produkty pszczele, czyli żywność i farmacja w jednym. True superfood. And here you have some studies, and science says bee products are definitely high source of nutrients and biologically active compounds, functional and can be considered as functional foods. To jest badanie naukowe z Uniwersytetu Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej w Rumunii, gdzie pokazane jest, jak cenne odżywczo są produkty pszczele. Okay, we have here the bee products. Honey can be used as healthy sweetener. They are simple sugars, but not only. Immediate absorption, but not sweetener only, but full of micronutrients like enzymes, antioxidants, probiotics, vitamins, minerals. Że miód to nie tylko słodzik, ale bardzo bogaty odżywczo produkt, probiotyk, prebiotyk, makroelementy, witaminy, enzymy. Raw bee bread and raw pollen is a complete food. They contain all amino acids, including essential oils, fats, glucides, everything you need. You could live only with pollen if needed. Pollen and water. We tried it. Pyłek i pierzga są tak wartościowe odżywczo, że zawierają wszystkie aminokwasy, tłuszcze, witaminy, mikroelementy i że można żyć tylko na pyłku i piesce i wodzie i że oni to próbowali i opublikowali, że tak jest. Propolis, minerals and volatile compounds. Royal jelly and apilanil has cells them and unique proteins and fatty acids and growth factors. Propolis, apilarnil zawierają składniki wzrostu. So up in nutrition, has many benefits. Low cost, great support in keeping and improving health, ability to assimilate very well by our body, and is a complete healthy living food and source of all nutrients. Może korzyści spożywania produktów pszczelich są bardzo duże, niskie koszty, duże wsparcie w utrzymaniu poprawy naszego zdrowia, zdolność do dobrego przyswajania przez organizm bez wysiłku lub niepożądanej reakcji, pełnowartościowa, zdrowa żywność, źródło minerałów, witamin, enzymów, przeciwutleniaczy, białek, kwasów tłuszczowych, węglowodanów, zapobiega wielu chorobom, nowotworom, chorobom serca, wątroby, układu pokarmowego, wspiera długowieczność, ponieważ produkty pszczele są doskonałym pożywieniem wspomagającym regenerację komórek. Prevent many diseases, including cancer. Tak, zapobiega wielu chorobom, między innymi nowotworom. And promote longevity, because bee products are perfect food to sustain cell regeneration. Tak, wspierają długowieczność, bo są idealnym produktem wspomagającym regenerację komórek. What I eat usually in a day? I eat in the first part of the day foods that help remove toxin from the body. And usually I start morning with 2 glasses of lukewarm water. And my breakfast is a smoothie with pollen or bee bread, berries, leafy greens, honey, spices, sometimes medicinal herbs.
My smoothie can be green or can be red or can be black, depends of the berries or leaf I use. Rano to godzinie 11 pani doktor spożywała pokarmy, które pomagają usunąć toksyny z organizmu. Śniadanie składa się z koktajlu z pyłku, pierzgi, jagód, zielonych warzyw, miodu, czasami sproszkowanych ziół leczniczych. So I have my bee products every morning. Pani doktor produkty pszczele spożywa każdego poranka. I use in cures also royal jelly Pani doktor spożywa mleczko pszczele. and sometimes the others. Lunch is main meal of the day and includes raw seasonal vegetables, and dinner is light, latest 8 p.m. And I try also to have some raw vegetables at dinner also to have this lots of enzymes and nutrient food. No, na obiad główny posiłek składa się z surowych, sezonowych warzyw, lekka kolacja, najpóźniej o godzinie 20. Okay, so going to bee products, we know that we are utilized by humans since ancient times for health, and studies, modern studies, show that bee products has positive effects as prevention or therapy in different cancer types through multiple mechanisms. Produkty pszczele są wykorzystywane przez ludzi od czasów starożytnych w celu poprawy zdrowia, ale współczesne badania pokazują, że niektóre produkty pszczele mają pozytywny wpływ na profilaktykę lub terapię różnych chorób dzięki wielu mechanizmom. And if we start with honey, you see, by the way, do you know how much honey it's consumed in Poland by Polish people? Do you know? We They don't know. use regularly. Pani doktor pyta, ile Polacy średnio spożywają miodu. I'm not sure about this. I checked on think- internet. I think not too much, actually. What I saw on internet, they said that Polish people use honey randomly, seldom, maybe when they are sick or something. Yeah. And the quantity per a year, it's like 600 grams increased to 1 kilo, 200 grams per year. Yes. No, że pani doktor mówi, że średnia zawartość Polaków, spożywania miodu przez Polaków to jest od 600 gram do kilograma rocznie. No, the most it's in Europe. They said in Austria and it was in Greece. They eat the most, Najwięcej w Europie miodu rocznie honey. spożywają w Austrii and i they Grecji. have like 3-4 kilo per year. 3 do 4 kilo rocznie. Okay, myself and my husband together in a year we eat around 50 kilos. Pani doktor i jej mąż rocznie jedzą około 50 kilo. But we do not use sugar. We use honey instead of sugar in everything. Nie używałem w ogóle cukru do niczego, tylko miód. And we have also this smoothie every morning, so we use honey there also. No i też codziennie w smoothie rano dodają miodu. So I just looked how much honey I buy in a year, and I saw that we have like 50 kilos per year. No i pani doktor z ciekawości zobaczyła, ile mniej więcej spożywa rocznie i wyszło, że 50 kilo rocznie miodu. No, it's much better because sugar is one of the cause of the cancer. If we talk about cancer and regarding diet, it's one substance very bad for human health and also for cancer. And if you look, honey has 415 different substances. Sugars mainly, but also look, enzymes, vitamins, minerals, antioxidants, aromatic compounds, and so on. No i że to jest bardzo dobre, no bo taki komercyjny cukier jest takim czynnikiem numer 1, jeżeli chodzi o uwarunkowania dietetyczne, który sprzyja powstawaniu nowotworów, a miód, pomimo że zawiera cukier, to zawiera też 415 innych substancji zdrowotnych. And that's why it has so many healthy properties. Dlatego ma tak dużo właściwości prozdrowotnych. So honey may be considered as a medicine with nutritive value rather than a simple food with medicinal value. Miód można uważać za produkt o wartości odżywczej, ale także, a także o wartości leczniczej. And traditional methods of honey administration include oral. I mean, we eat honey, but also you can put it topical. You can put somewhere where you have a problem.
Tradycyjnie tylko jemy miód albo stosujemy miejscowo, ale można również wszykiwać, robić inhalację, nebulizację, podawanie miodu do oczu, nosa i uszu. I mean, if you have, burn on skin, you can put honey there. Tak, jeżeli mamy oparzenia na skórze, można tam posmarować miodem. But non-traditional methods of administration include injections. Ale oficjalnie nie wprowadzono jeszcze iniekcji z miodem. There is the first doctor I've heard he made injections with honey is Professor Mahmoud from Egypt. He has more than 1,000 cases of cancer treated with honey injections. Pierwszy raz, kiedy pani doktor dowiedziała się o wszykiwaniu miodu, było od doktora w Egipcie i on ma ponad 1000 pacjentów, których leczy z chorób nowotworowych podawaniem iniekcji z miodem. After that, even in Romania, some doctors started to use honey injections. Nawet w Rumunii pewni lekarze zaczęli stosować iniekcje miodem. Honey also can be used in inhalation or nebulization, for respiratory problems, or administered into the eyes, into the nose or ears. Tak, miód można również przez wdychanie wprowadzać, przez inhalację wprowadzać do oczu, nosa, uszu. Overdose toxicity to honey intake has not been reported. I mean, you can eat lots of honey and still not having toxicity. Do dzisiaj nie odnotowano przypadku toksyczności przy dawkowaniu miodu. But there are some misleading reactions and usually misinterpreted by persons who are not expert with honey therapy as toxicity. And because of that, they use unnecessary medication and they stop honey treatment. No i czasami są pewnego rodzaju reakcje, które są źle interpretowane przez osoby, które nie są ekspertami w terapii miodem i przez to często rezygnują. This misleading reaction is like a detox reaction. I mean, you start the treatment, and after a while, the symptoms are a bit accentuated. But if you continue the treatment with honey, they will disappear. But many people are getting scared about this, and they stop the treatment. Czasami objawy są spowodowane detoksykacją organizmu i osoby się boją i przestają terapię miodem przez to. Okay, you can see that different mechanism of natural honey anti-cancer. You can see them here. Tutaj są pokazane. And studies made researches with multifloral honey or different types of honey. Sometimes they tell, sometimes they don't tell what honey they use, but I will show you different types of honey acting on different types of cancers, and then I will tell you about my experience with that. Są różne rodzaje miodu działające na różne rodzaje nowotworów i pokazane różne mechanizmy, przez które działają przeciwnowotworowo, takie apoptoza i tak dalej. I tutaj pani doktor swoje doświadczenie przedstawi teraz z tym. Greek thyme, fir and pine honey, and some special tualang honey from Malaysia are tested for breast and prostate cancer with good results. Miód tymiankowy, spadziowy, są badania, że działa na raka piersi i prostaty. Jelam honey is also from Malaysia, tested for liver cancer. Miód z Malezji był testowany na raka wątroby. Heather, rosemary, and multiflower for repairing DNA. Miód wrzosowy, rozmarynowy i wielokwiatowy na uszkodzenie ADN-a. Raw honey, they didn't tell what honey exactly, different types of honey, but it was important to be raw honey and the type of honey high in antioxidants. Very good results in colon and kidney cancer. Że surowy miód bogaty w przeciwutleniacze na raka jelita grubego i raka nerek. Wiele publikacji naukowych. And again, Greek thyme, fir and pine honey in leukemia. Miód tymiankowy z Grecji i miód jodłowo-sosnowy na białaczkę. And also different types of honey were tested for lung cancer, for cervical cancer in women, for endometrial cancer, for osteosarcoma or other
types of cancer. Tutaj również inne rodzaje nowotworów. Miód był badany na raka płuc, raka endometrium, And raka jaj bone cancer. i raka kości. Also was showed that honey has anti-metastatic action. Wykazano również w publikacjach, że miód ma działanie antymetastatyczne. And I remember that many years ago at Congress, somebody tell about that in France in a clinic, surgeon, after removing the tumor, he used to, at the end, to put honey in there, and he showed that if he put honey inside before to finish the operation, it was healing better and never appeared the metastasis. Parę lat temu na kongresie jakiś doktor wspomniał, że we Francji chirurg po wyjęciu nowotworu to miejsce aplikował miód i wtedy nie dochodziło do metastazy i dobrze się wszystko goiło. So, but you see all this kind of honey, but if you don't know what honey to use, or you don't remember, maybe you don't have all kind of honey. What I do and what I use, and I tell also my patients, you find the most colored honey, because the very colored honey has many antioxidants, and these are important, and many minerals. So that's why we use honeydew honey, or falopia honey, or buckwheat honey, or heather honey. To jeżeli nie wiemy, jakiego miodu spożywać, to właśnie powiem miód spadziowy, miód gryczany, miód wrzosowy. And here you see some studies that honey help with complication of chemotherapy. Są I badania, mean, yeah. badania naukowe wpływu miodu na raka i powikłania związane z rakiem. I mean, protect cell from tamoxifen effects or if they make radiotherapy, pure natural honey prevent radiation-induced oral mucositis. You know, they make a big inflammation of the mouth, and honey help with that. Miód pomaga przy efektach pobocznych radioterapii, ale wzmacnia także działanie tamoksifenu na komórki nowotworowe i chroni przed jego toksycznością. Also reduce kidney toxicity. Zmniejsza toksyczność nerek. If they start consume honey like 1 week before the treatment. Jeżeli zaczną spożywać miód tydzień przed rozpoczęciem And 3 terapii days after the treatment. i 3 dni po. Usually they use like 80 grams of honey. Zazwyczaj używają 80 gram miodu dziennie, That means like 4 soup spoons. czyli 4 łyżki stołowe. And here for breast cancer treated with tamoxifen, one tablespoon of sunflower honey for 2 weeks period decrease menopausal complaints that appears. U chorych na raka piersi leczonych tamoksifenem codzienne spożywanie łyżki stołowej miodu słonecznikowego przez okres 2 tygodni zmniejszyło dolegliwości związane z menopauzą. Okay, so here you have honeydew honey. It's an extra floral honey. What is very specific for it has lots of probiotics, lots of antioxidants, lots of minerals. Zawiera bardzo dużo. Honeydew honey jest? Yes, honeydew honey. Miód spadziowy zawiera dużo probiotyków, witamin, minerałów. And falopia honey is richest in resveratrol, which is a strong antioxidant. Konkretny miód spadziowy jest bogaty w resveratrol, silny antyoksydant. These two are my favorites honey which I use for immunity and cancer especially. To jest ulubiony miód pani doktor, który używa dla układu odpornościowego i terapii nowotworowych. Okay, and you see here the doses. Normally to prevent or sweeten or food 20 to 50 grams daily. As a treatment, increase to 50 to 80 grams per day. Dawkowanie miodu jako żywność, słodzik 20-50 gram dziennie, ale w leczeniu to 50 do 80 gram na dzień. And 1 teaspoon of honey has 7-8 grams
soup spoon, around 20 grams, just for you to know. Jedna łyżeczka miodu 7-8 gram, jedna łyżka 20 do 22 gram. Okay, now we have propolis, and I think you know propolis very well. And it's effective in 200 conditions. Teraz będziemy mówić o propolisie. Jest udowodniona jego skuteczność w leczeniu ponad 200 schorzeń. So I will not insist much on this because he was proven that has lots of anti-tumor activity, among others. Udowodniono, że propolis ma wiele właściwości przeciwnowotworowych, prócz innych. Propolis we use as a tinctures, as a water extract, soft extract, raw propolis, oily extract, suppositorium, and others, or inhaling. And you have this propostium, which we use very much and is very effective. Sposoby spożywania propolisu w nalewce propolisowej, ekstraktem wodnie, taki koncentrat propolisu 70%, ekstrakt oleisty z propolisu, trzopki, globulki i wdychanie propolisu, które często lekarze w Rumunii stosują i daje dobre efekty. The most effective is the tincture. I mean, it's absorbing very well, and especially when we want to go to the brain. No i najlepszy efekt daje ekstrakt alkoholowy, dobrze się wchłania i w szczególności jeżeli propolis ma dotrzeć do mózgu. But if, for example, a patient has liver cancer, we cannot use tincture because we need to use big quantities of propolis. So I prefer to use soft extract and water extract of propolis. No jeżeli pacjent ma problemy z wątrobą, to nie może używać nalewki i wtedy używać dużych ilości koncentratu propolisowego, gdzie alkohol jest odparowany. And it's said that when it's about cancer, you should propolis on every way. I mean, doesn't matter where the cancer is. It's better to give it to ingest propolis, to take suppositorium or ovules, and also to inhale. Niezależnie w jakim miejscu jest nowotwór, propolis trzeba spożywać w każdy możliwy sposób, czyli doustnie, czopki, wdychanie. There are better results like that. Wtedy są lepsze efekty. For propolis, it's anti-tumor in different kind of cancer cells studied. It's just important the concentration and the doses. Tutaj mechanizm przeciwnowotworowy propolisu wydaje się niezależny od badanych komórek nowotworowych, ale zależy od stężenia ekstraktu propolisu. We have brown propolis in Europe, W Europie mamy ten klasyczny brązowy propolis, but we have access also to green and red propolis, mainly from Brasilia. ale mamy także ten zielony i czerwony propolis, głównie z Brazylii. The study shows they have very potent anti-tumor activity. Badania kliniczne pokazują, że te brazylijskie propolisy mają silne działanie przeciwnowotworowe. And red propolis, for example, it's very specific, for example, for pancreatic cancer. I że czerwony propolis szczególnie jest potwierdzone, że działa w rakach trzustki dobrze. But red propolis cannot give it in very big doses because can exert some toxic effects in big doses. Ale nie można dawać dużych dawek czerwonego propolisu, bo się okazuje, że może wystąpić pewien efekt toksyczny. But if you want to use it, it's better to combine it with the other type of propolis, smaller doses, but combine. And then you have better effects as anti-tumoral and with no side effects. Najlepiej jest łączyć te wszystkie propolisy, wszystkie rodzaje propolisów, wtedy jest najlepszy efekt przeciwnowotworowy. And for propolis, and I talk brown propolis, 30% concentration. The dose I use is between 3 and 5 drops per kilogram body weight per day, split it in 3 doses. Pani doktor używa w swojej praktyce 40% propolisu, tego naszego europejskiego, 3 do 5 kropli na kilogram masy ciała 3 razy dziennie. Yeah, because propolis has activity around 8 hours and it's better to split it and to have continuously action. No i pani doktor mówi, że najlepiej dzieli się dawki, bo propolis ma działanie 8 godzin i najlepiej to w ciągu dnia podawać. Okay, royal jelly you have contained, you know royal jelly, I think.
has antioxidant activity, Mleczko pszczele ma działanie antyoksydacyjne. modulate immunity, which is important, Mleczko pszczele moduluje układ immunologiczny. that means we can use it for low immunity, like in cancer, and for autoimmune diseases, if there is a condition like that, like Hashimoto, let's say, thyroidity. To znaczy, że możemy mleczko pszczele podawać w nowotworach, kiedy jest niska odporność, a także kiedy jest choroba autoimmunologiczna, na przykład w chorobie Hashimoto. Also has an anti-inflammatory, strong anti-inflammatory action. Mleczko pszczele ma także silne działanie przeciwzapalne. You have different studies here. In anti-tumor effect, they tested improved of general condition together with increase of white blood cells, neutrophil and leukocyte, which is important for people who also make chemotherapy. Also increase anti-cancer factors, antioxidant activity, and also protective effect on royal jelly on breast cancer cells, because many people were thinking royal jelly maybe has estrogenic effect, would not be good in breast cancer. Actually, it's very good for breast cancer. Tutaj były pewne obawy, że mleczko pszczele może mieć działanie estrogenne i nie powinno się używać w nowotworach piersi, ale okazuje się, że się powinno i z praktyki ma bardzo dobre efekty w leczeniu raka piersi. Okay, you have another study here with royal jelly. Jest kolejne badanie naukowe z czasopisma farmakologicznego, czy mleczko pszczele wpływa na komórki nowotworowe. Jest, The tumor is decreasing. że komórki nowotworowe się zmniejszają. And you see the dose here, 100, 200 or 300 milligrams for kilogram body weight. No, ale dawki to są 100, 200 lub 300 mg na kilogram masy ciała mleczka pszczelego. We usually use this dose. It's like 1 gram for 10 kilogram body weight. I mean, for 70 kilos, we give 7 grams of royal jelly. Zazwyczaj w praktyce lekarskiej pani doktor używa takich dawek, czyli na przykład jak ktoś waży 70 kg, to 7 gram mleczka pszczelego dziennie. Also, royal jelly is effective in leukemia. Mleczko pszczele jest także skuteczne w białatce. Also, protective action against irradiation. Ma działanie protekcyjne przeciw radioterapii. Healing effect on severe oral mucositis induced by chemotherapy. Może działanie lecznicze w stosunku do zapalenia błąd śluzowych jamy ustnej wywołanych chemioterapią. See, I show you now. The next is bee venom. Melittin from bee venom has anti-tumor activity. Bee venom, you can use it just by stinging or creams. You cannot take it orally because it's inactivated by stomach acid. Tutaj jad pszczeli kolejnym produktem jest melityna, wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Możemy stosować żądła albo krem, ale nie doustnie, bo enzymy żołądkowe dezaktywują substancje jadu pszczelego. So if you have a tumor at the surface, you can just sting it. Of course, you have to take all precautions for allergy to bee venom. Tak, no jeżeli mamy nowotwór, jak rozumiem, na wierzchu na przykład czerniaka, to możemy stosować żądła. Here you see some words. I don't have the pictures. Anyway, you know the words. Alina's husband was stinged and in few sessions disappeared completely. No, pani doktor wspomniała o przypadku brodawczaku u mężczyzny i stawiania mikrourządzeń i całkowicie ten brodawczak zniknął, a warto o tym powiedzieć, bo to może mieć potem problemy nowotworowe z tych brodawczaków mogą być. And bee venom not only anti-cancer but also prevent the spread of the tumor and and for the appearance of metastasis. No jad pszczelny nie tylko ma działanie przeciwnowotworowe, ale także zapobiega przerzutom nowotworów. Raw pollen, you already saw, and has lots of nutrients and vitamins and so on. And maybe there are not so many studies as anti-tumor activity, but because it sustains immunity.
and has so many nutrients because a cancer patient usually has very less nutrients in his body. So raw pollen, it's helping by that, and so it does bee bread. Pyłek pszczeli wzmacnia organizm poprzez substancje odżywcze i reguluje układ odpornościowy, to jest ważne przy nowotworach. So now we have this study. For pollen, the doses, it's not written here, but the dose is like preventive, like I eat daily. It's like 15 grams per day. That means one full soup spoon. 15 grams, yes? 15. 15 for preventive, Yes. daily usage. No to działanie prewencyjne, to dawkowanie pyłku to 1 łyżka stołowa, 15 gram dziennie. If it's a period with lots of work, you can double. You can have 2 full spoon, like 30 grams. Jeżeli ktoś ma jest dużo więcej pracy i to może 2 łyżki dziennie stosować. But if you need treatment, then you start to 30 to 50 grams per day. No, ale jeżeli mówimy o leczeniu, to zaczynamy od 30 do 50 gram dziennie. Like 3-4 full soup spoon. Jak 3 duże łyżki. And I talk only about raw pollen, frozen pollen, okay? I never work with dry pollen. Mówimy tylko o surowym pyłku. Pani doktor nie pracuje z suszonym pyłkiem. And it's important to solve it in lukewarm water to have a better absorption. No i dobrze jest wymieszać ciepłą wodą dla lepszej absorpcji. And maybe with some lemon juice and honey. Z miodem i sokiem z cytryny. Or you use it in smoothies, as I used it before. Albo możemy w koktajlu stosować smoothie. But mainly in my practice, I use mixtures of bee products. I never use only one bee product. And I make the mixtures, I call them uppy cocktails. No ale zazwyczaj w swojej praktyce lekarskiej pani doktor stosuje miksy produktów pszczelich. You have also some studies that show that they reduce fatigue or they reduce the toxicity on DNA. But mainly I use this mixture, and you have here an example of what I use. Tutaj jest przykład miksu z produktów pszczelich, które pani doktor stosuje w swojej praktyce. Because the effect is more complex, and on the one way we have honey, bee bread, raw pollen coming with lots of nutrients and with immunity and making the body put it in a good shape, let's say like this. Tak, i tutaj jest miks z miodu spadziowego, z pyłku lub pierzgi, mleczko pszczela apilarny 400 do 50 gram, propolis 30-70%. No tutaj są mieszanki 3 rodzajów propolisów, olejek eteryczny, przeciwutleniaczy i codziennie 3 łyżeczki takiej mieszanki. This is the mixture we use, and then we have this propolis royal jelly or apilanil and antioxidants with anti-tumor effects and honey. And usually I use honeydew honey and fallopian honey. Sometimes other types, but mainly these ones. Okay, so this is an example of a mixture I make. I use 50 grams of honeydew honey or fallopian honey, or sometimes, because we have in Cluj, a mixture of fallopian honey with 3 types of propolis, green, red, brown. I use that one. Then I use this 500 grams of pollen or bee bread. Actually, bee bread, I use 300 grams raw bee bread. Okay. Then royal jelly, propolis, Yes. and I add some extra antioxidants. It's a solution, and essential oil of lemon, because lemon is very good for immunity. Okay. Tutaj jest mieszanka api koktajlu, która pani doktor stosuje w swojej praktyce. Pół kilo miodu spadziowego, pół kilo pyłku, 200 gram pierzgi, 40 do 50 gram mleczka pszczelego lub apilarnilu i koncentrat propolisowy, i to jest wszystko wymieszane
I jak rozumiem, jest konkretne dawkowanie takiej mieszanki dziennie. Okay, and I saw this helping also the people with the cancer, but also because many of them they are making chemotherapy. They are coming to me after they start chemotherapy or they did it, or some they do chemo, some they don't. But when they do chemo with these types of mixtures, also the toxicity of chemotherapy is very low, and the blood test looking very well. Tą mieszankę pani doktor stosuje u pacjentów z chemią, pacjentów bez chemii, ale kiedy pacjenci z chemią stosują, to jest niska toksyczność chemioterapii i ich badania krwi są bardzo dobre. And they feel well. And I have a doctor from Oncology Institute Hospital, and she sent to me patients to make them this kind of mixture because they said all patients they take this, they resist very well to the chemo and has no side effect or very less side effects. Pani doktor z onkologii wspomniała, że stosuje taką mieszankę u swoich pacjentów i mają bardzo mało efektów ubocznych. Prosiła tutaj panią doktor Mirelę, żeby tą mieszankę jej przygotowywała. I also use this but in another doses, of course, for children with leukemia or lymphoma. Stosuje to pani doktor także u dzieci z białaczką, a oczywiście w innych dawkach. And I remember that some years ago, I had a small girl treated by lymphoma, and the doctor says, looking to her blood test, I don't know what you do, but please do because you're looking very well. I tutaj pani doktor w chłoniaku używała też tej mieszanki, dobre efekty były. So I will show you only a few cases of cancer I have, and then we will finish. This is a female, 67-year-old with colon cancer. Tutaj jest 67-letnia kobieta z rakiem okrężnicy. Rakiem jelita grubego. Okay, Yes, she sorry. has pain, transit disorders, but blood tests were normal. And Sorry, can you okay, I just say say again? this in Okay, August okay. she came with, she has this transit disorders, pain in low abdomen, but blood tests were normal. Pani miała zaburzenia z załatwianiem się, ból w podbrzuszu i lewym dole biodrowym, ale badania krwi były prawidłowe. But colonoscopy shows many rectal polyps. Ale kolonoskopia wykazała liczne polipy odbytnicy. And also a tumor that almost obstruct the lumen completely. Także nowotwór, który prawie wszystko kompletnie zatkał. So they make a biopsy, they put this diagnostic. Also she has some lymph nodes. Zrobiono biopsję i te badania. Okay, so she has a big tumor, also bleeding, and recommendation was surgery. And after the surgery to burn the remaining polyps after 3 months because they took out the big tumor, but the polyps remained. And they say after 3 months you come and we'll take off the polyps. I zalecenia były takie, żeby ten duży nowotwór chirurgicznie usunąć, a po 3 miesiącach usunąć pozostałe polipy. So in October she came to us, so I put her on healthy diet. No meat, no sugar, no refined oil, no white flour, more vegetables. And I gave her this bee mixture, happy cocktail with this concentration of propolis for 2 months. W październiku 2010 roku tą pacjentkę pani doktor wzięła na dietę bez mięsa, cukru, rafinowanych olejów, mąki i ten koktajl, który był wspomniany z propolisem, 2 razy po łyżce sowej dziennie przez 2 miesiące.
And the patient said later that during the intake of API cocktail, she started to eliminate a very big amount of a gelatinous substance. Pacjentka, ta pani stwierdziła, że w trakcie przyjmowania tego koktajlu zaczęła wydalać duże ilości substancji galaretowatej. And in November, when she went to the control, she was very good condition. Tumor markers, they've been well. And she made some ultrasound. She has some hepatic steatosis, first grade. She had this before. Some sludge in gallbladder and some sands. But colonoscopy was okay. And what was very impressive, and you see it was in only 2 months, polyps that need to be there, they disappeared completely. I w listopadzie 2010 roku ta pani czuła się w dobrej kondycji, te markery nowotworowe spadły, były pewne na USG stłuczenie wątroby, osad w pęcherzyku żółciowym, ale co jest niesamowicie, zaledwie po tych 2 miesiącach polepy, które należało usunąć, zniknęły. And in January, you see even better the tumoral marker. And ultrasounds show liver normal size, no more fatty liver, gallbladder no stones, and everything looks well. No 11 stycznia USG pokazało, że wątroba wróciła do prawidłowej wielkości, pęcherzyk żółciowy bez kamieni, bez zmian w nerce, w śledzionie i trzustce, które wcześniej były. I markery nowotworowe spadły. You see after half a year, everything looks good. Tumoral markers okay, colonoscopy okay, general condition very good, and the woman remains healthy. No i pół roku po tym, w sierpniu 2011, markery nowotworowe spadły zupełnie, kolonoskopia była zupełnie prawidłowa i pacjentka była w bardzo dobrej kondycji. And even later, she's okay. You can see here her tests, everything normal, leads a normal life. No i tutaj w późniejszych latach 12, 13, 14 też wszystkie markery nowotworowe wyglądały prawidłowo, kolonoskopia też była prawidłowa i prowadziła normalne życie. Okay, another case, 33 years old, a woman. She was trying to have a baby, but because a big ovarian cyst, she could not. So I gave her some API cocktail, but also with some herbs for 6 months. And ovules with propolis, royal jelly and pollen. Była 33-letnia kobieta, która miała torbiel jajnika prawego, próbowała zajść w dziecko. Torbiel była duża, był ból i pani zaczęła właśnie ten API cocktail doustnie z propolisem przez 6 miesięcy. Globulki z propolisem, z mleczkiem pszczelim, pyłkiem przez 6 miesięcy oraz ten API cocktail 2 razy dziennie też przez 6 miesięcy. After 6 months, the cyst was reduced in half dimensions. Po paru miesiącach cysta zmniejszyła się, ten nowotwór podwójnie. And after another half a year, no cystis, but she became pregnant and she could have the baby, which now is a healthy young man. I po pół roku zaszła w ciążę, w 8 miesięcy nie było już tego raka jajnika i urodziła zdrowe dziecko. Dzisiaj jest matką zdrowego dziecka. Here we have another man, 71 years old, with prostate cancer in 2009. It was a quite aggressive type of cancer. Sorry, tutaj jest mężczyzna 70 lat, który miał agresywną formę raka prostaty. Okay, he takes this treatment from oncology, Zometa, for 3 months, checking the PSA, blood tests, normal values. Stosował. Sorry, what is Zometa? Zometa is the name of the drug. They give a medicine from oncology. Okej, więc ten pan przyjmował przez 3 miesiące lek onkologiczny, było sprawdzane PSA, badania krwi były w normie.
This was in 2009, okay? To było w So 2009. in July was this value, in October increasing, December increasing, January increasing. Tutaj było widać, jak PSA z miesiąca na miesiąc się zwiększa. Poziom Okay, PSA. so we started the vegetarian diet with no sugar, white flour, refined oil, or coffee, and also happy cocktail for 2 months, and some herbs for prostate and bladder, and extra raw pollen, 1 to 2 tablespoons per day. No i zaczęto u tego pacjenta dietę bez cukru, białej mąki, rafinowanej oleju i kawy, koktajl ten pani doktor z propolisem, 3 krople propolisu na kilogram masy ciała przez 2 miesiące, zioła na prostatę i pęcherz, surowy pyłek 1 do 2 łyżek stołowych na dzień i to było w maju 2011 i PSA spadło. And you see in 3 months, the level of PSA dropped dramatically, very normal. Po 3 miesiącach poziom PSA spadło bardzo dużo. So he feels well, so he started to eat cheese and other dairy products. Wprowadza nadbiał do diety codziennej 3 czerwca 2011. So you can see here in 1.5 months what happened. The PSA just increased very much. W ciągu 1,5 miesiąca poziom PSA zwiększył się ewidentnie. But he continued to eat that way and not to take the treatment. So PSA increased until here, doubled in 2 months. Ale kontynuował odżywiać się w taki sposób i PSA zwiększyło się dwukrotnie. So oncologists didn't know what to say and they stopped Zometa because he continues to take this drug. So he says stop Zometa because no use. No i onkolog zaprzestaje stosowania tego preparatu Zometa i pacjent zaczyna dietę. So he's starting again the diet, again the happy cocktail, and in 1 month the PSA just became normal. I zaczyna z powrotem produkty pszczele proponowane przez panią doktor, nową dietę, no i w przeciągu miesiąca PSA 16,3 spada na 5,19. Another case, a young man who a tumor of testicles and 2 secondary metastases. To jest kolejny przypadek, nowotwór jądra z przerzutami na wątrobę. And also in low abdomen and in abdomen some metastasis and some lymph nodes. Także metastaza na brzuch, na węzły płodne. And also two in the liver, 2 metastases in the liver. I 2 w wątrobie. So in March, he started, as usual, diet and happy cocktail. This was in January, yes. So at the end of the March, CT examination was much better. No more lymph nodes in abdomen. Tak, w styczniu zaczął te produkty pszczele, dietę, fitoterapię, happy cocktail i w marcu znacznie poprawiły się wygląd w badaniu tomograficznym jamy brzusznej. And liver shows only one formation, but this time it was like a hemangioma, which is benign. It's not a malign tumor. I tym razem wykazano tylko jedną zmianę w wątrobie, ale nie agresywną. And last case is a friend of mine, 44 years old. She's an ambulance nurse. She had some autoimmune diseases. She could never have children. One pregnancy terminated in 5 weeks. Never got pregnant again. She started perimenopause 2 years ago. But the thing is, at the routine screening, she has precancerous modification in pap test, you do in woman, and some infections, and multicysts on both ovaries. Czyli to był stan przednowotworowy raka szyjki macicy u
pielęgniarki, znajomej pani doktor, która także miała Hashimoto. So she started up a diet with raw bee bread because she could not take bee pollen. She has stomach pain. So raw bee bread, honey, and soft extract of propolis with clove essential oil. Zaczęła spożywać pierzgę, propolis 70% i olejek eteryczny goździkowy. And the surprise was after 1.5 months, she became pregnant. She could not be pregnant in all her life. She was almost at menopause. I gave her the treatment for cancer, not for getting pregnant. And she got pregnant. And in September, after 6 months, her pap test was normal and is normal now. And she has a healthy boy now. Okej, i pomimo, że to było leczenie ukierunkowane na nowotwór, to ta pani całe życie nie mogła zajść w ciążę, a udało jej się w wieku 44 lat urodzić dziecko po pół roku tej terapii i te wskaźniki nowotworowe te spadły całkowicie. Urodziła zdrowe dziecko. So this is what I wanted for today. So I will just end with, it's like if you want to be happy and healthy, eat all the bee products because for sure they will help. And as a bottom line, eat well, stress less, move more, love more, be love. And that's it. And thank you very much. Okay, thank you very much, doctor. Jak wygląda leczenie produktami, jeżeli chodzi o hormonozależne nowotwory? Bo tutaj mówimy dużo o nowotworach, ale wiemy na przykład, że jeżeli chodzi o hormonozależne, nie wolno mleczka pszczelego. Który z tych produktów byłby zalecany przy tych nowotworach? What is the treatment for hormone-dependent cancer? Which bee product is the best for it? Honestly speaking, it doesn't. I use all. Always I use all. No, pani doktor używa wszystkie produkty pszczele, zawsze używa wszelkie. Ona wspominała, że nie ma problemów, że to mleczko pszczele też można używać w rakach piersi hormonozależnych. Because if you use all, the bee products has the combination of bee products, they has a unique properties and to balance the body at the end. No i najlepiej jest wszystkie produkty pszczele spożywać, ponieważ tworzą taką homeostazę w organizmie. And if we talk which kind of hormonal cancer we talk, breast cancer or prostate or what? Ale o jaki rodzaj nowotworu pani chodzi? Czy o prostaty, piersi? Ogólnie pytałam troszkę o nowotwór piersi, ale pytanie było ogólne. Jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o zastosowanie produktów pszczeli? It was question about the breast cancer actually. And the regarding of estrogen. But some years ago, not many, some new studies appeared and they said, and this will contradict everything we understood we learn in medical school, that to give estrogen to breast cancer actually makes them better than suppressing them. And there are some studies, and if you look on internet, you will find them. And they say the woman with breast cancer undergoing the chemotherapy or not has better response and better results in long term if they have also estrogen at the same time. And this contradicts everything we learned before. And something has a logic because, these hormones that actually gives lives, because estrogen and progesterone gives lives, how on earth they can be oncogen? Has no sense. So if you look, okay, you translate. Sorry, się okazało, że było takie badanie parę lat temu, które wykazało coś, co wszystkich zdziwiło, że jednak ten efekt estrogenny jest pozytywny, no bo jak estrogeny, coś co daje życie, może
negatywnie działać. Okay. So I mean worries is regarding royal jelly because there are some studies before they say royal jelly is estrogenic, but actually later Japanese researchers they said that royal jelly acting like an estrogen-like but has not exactly estrogen actions, even if we are worried about that. But now coming with new studies. I have no worries with estrogen, but the problem is with estrogen is not estrogen, but estrogen-like substances like these chemicals from plastics like bisphenol A, things like that. These xenoestrogen are dangerous for health, Okay. but not normal estrogen. Było badanie w Japonii wykazujące, że mleczko pszczele nie ma estrogennego działania takiego stricte, ale okazuje się, że to nie estrogeny są problemem, tylko substancje chemiczne, które jakby wyglądają jak naśladują estrogeny, tak jak mikroplastik, na przykład bisfenol A, ale samo mleczko pszczele nie ma obaw w stosowaniu w nowotworach hormonozależnych. Koniec końców taki jest tutaj wniosek. But this xenoestrogen we can find not only in plastics, but in antibiotics, in even makeups. That's why I look also for eco makeup as long as I can. And in many other in environment. Our environment is very toxic these days. This is the truth. And this is the real problem. I te zaburzacze hormonalne znajdują się także w makijażu i jest dużym problemem zanieczyszczenie środowiskowe w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o te zaburzenia hormonalne. And about breast cancer, there is also a study that show flax seeds. They have phytoestrogen, and they showed, and it was a real double-blinded, very scientific study for women. Compared with control group, they give the woman 2 flax seeds grounded every day in a cake, not even diet. More women with breast cancer and lymphatic metastasis, and in 3 weeks, only giving them flax seeds, which is estrogen, phytoestrogen, the tumor reduced at half, and the lymphatic metastasis disappeared completely in 3 weeks with flax seeds. No i było badanie randomizowane, gdzie podawano kobiecie z nowotworem piersi z metastazą nasiona w bardzo małej ilości i się okazało, że po paru miesiącach ten nowotwór się zmniejszył, pomimo że ma ten efekt estrogenny. Nasiona pomimo że mają ten efekt estrogenny, to wpływało na zmniejszenie tego nowotworu po paru miesiącach. To było randomizowane badanie kliniczne. Mam pytanie w związku z tym, krótkie pytanie. Tak, prosimy. Czy apilarnil może zastąpić mleczko pszczele w tej kuracji, o której pani mówi? Tak, można, bo pani podawała, że to mleczko pszczele lub apilarnil w zależności od przypadku. Tak, dobrze, dziękuję. Oczywiście mam na myśli nowotwory hormonozależne. W tej relacji mleczko apilarnil. Czy to, co pięknie mówiła o mleczku, w tym momencie, w tej sytuacji można apilarnilem to zastąpić? Okay, doctor, can we replace royal jelly with apilarnil in cancer, in hormone cancer? In hormone-related cancer, can we replace royal jelly with apilarnil? Honestly speaking, I prefer to use royal jelly. They are, as anti-tumor action, they are differently. Still, apilarnil can be used. I personally don't have so much experience with apilarnil. Pani doktor woli używać mleczka pszczelego, bo jest bardzo dużo badań klinicznych, dużo praktyki, a z apilarnilem nie ma tyle doświadczenia, żeby się tak wypowiadać.
I'm very big fan of royal jelly, but apilanil can be used especially in prostate disorders. Ale że apilarny można stosować w problemach z prostatą bardzo dobrze. And the new study shows that apilanil is the richest substance or food in spermidine, and spermidine has anti-tumor actions. So they are promising studies regarding apilarnil. Najnowsze badanie kliniczne wykazało, że apilarny zawiera bardzo dużo substancji spermidyny, która wykazuje działanie przeciwnowotworowe. But royal jelly is much more studied regarding this. Ale mleczko pszczele jest dużo bardziej przebadane. Panie Bartoszu, proszę, myślę, podziękować pani doktor za tyle informacji, które mówią o dużej wartości naszych produktów pszczelich, pozyskiwanych od pszczółek, że w produktach pszczelich jest moc, że przed apiterapią jest dużo zadań do załatwienia, że to, co pani powiedziała, to powinni słuchać nie tu bardziej pszczelarze, tylko lekarze czy studenci, przyszli lekarze. I myślę, że na spokojnie porozmawiamy z panią, żeby za jakiś tam czas, za miesiąc, za dwa, jakby powtórzyć spotkanie, a my się tu, oglądając to, co dzisiaj powiedziała pani, trochę jeszcze więcej tak sami się zapoznamy z tym. Bo na przykład pani mi tu podważa moje takie do tej pory, jako pszczelarza, myślenie, że najpierw chorobę nowotworową to zabijamy, czy hamujemy, czy mocno obniżamy propolisem, a potem dajemy mleczko pszczele czy inne, żeby to mleczko odżywiało organizm, bo w którym momencie produkty pszczele odżywiają też komórki rakowe i gdzie tu jest ten balans, w którym momencie można dawać pyłek, pierzgę, mleczko, apilarnil, a w którym propolis. Tak jakby tutaj według mnie to większa moc jest propolisu, a pozostałych jakby trochę mniej. Ale tych pytań to prawdopodobnie jeszcze sporo. Pan doktor Zenon Tokarz dzisiaj się przysłuchiwał. Myślę, że poprosimy go na następnych Zoomach o przedstawienie różnych leczeń, które on dotyka pacjentów polskich. Dużo przed nami. Panie Bartoszu, podziękuj bardzo pani doktor. Okay, thank you, Dr. Mirela, for your very great presentation. This is what doctors and medical students should be listening to. We talk to you again in a month, if you can, and we need to hear it again. And thank you for everything, and be well. I thank you very much. Za tydzień jest propozycja, żebyśmy się spotkali z panią z Brazylii, która by powiedziała o propolisach brazylijskich, jak one to przetwarzają, obrabiają, jak podają pacjentom, pani z Brazylii, a chyba tak, jeżeli się uda, to za 2 czy 3 tygodnie z panem Węgrem, który jest przewodniczącym Komisji Apiterapii przy Apimondi. Także takie ciekawostki z Brazylii i z Apimondi od pana z Węgier. Dziękuję bardzo.